Wracamy do pomidorów, bo tutaj Tomasza też nakłoniłem, żeby przetestował trochę w tym roku zastosowanie krzemu zeolitu, to jest zeosan krzem, do zabezpieczenia owoców przed oparzeniami słonecznymi. I powiedz, jak Ty to widzisz, bo na razie jeszcze można powiedzieć, nie widzimy żadnych objawów na razie oparzeń, ale jeszcze nie ma do końca zbiorów. Jak Ty to prowadziłeś w tym roku z krzemem zeolitu? Do zabiegów Agroeca Protect dodawałem jeszcze krzem. No i rośliny, owoce są zabezpieczone przed poparzeniami. W truskawce już myśmy to sprawdzili. Faktem zdarza się taki delikatny biały nalocik na owocu. Nie jest to żadnych pozostałości, nie jest to szkodliwe, ale na pewno zabezpiecza i rośliny są mniej poparzone. No, w pomidorze jeszcze mamy mieć tutaj temperatury wyższe, będziemy to obserwować. Jak widać na owocach jest ten biały nalocik po tym krzemie, ten owoc jest zabezpieczony i myślę, że tutaj... Ale oparzeń nie widać żadnych. Ale oparzeń nie mamy. Póki co po takich temperaturach jeszcze do oparzeń nie doszło. No to super. Jeszcze jedną rzecz w tym roku poprosiłem Tomasza, żeby przetestował, a mianowicie wykorzystać jeszcze jeden ekologiczny produkt. To jest mieszanka właśnie krzemu zeolitu z produktem naturalnym węglan wapnia, produkt CleanoGrow. Zabezpiecza on lub pomaga dokarmić owoce wapniem przed suchą zgnilizną. I powiedz, jak to wyglądało u Ciebie w ubiegłych latach i jak w tym roku, na Twoje obserwacje z zastosowaniem tego? W ubiegłych latach, gdzie tego wapna stosowałem mniej, przy zabiegach pogłównych, tylko głównie wapno szło pod korzeń. I tam dwa zabiegi w sezonie. No, w ubiegłym roku już zacząłem stosować to częściej, czyli tam co drugi zabieg. W tym roku praktycznie co zabieg fungicydami dodaję. Łączę z wapnem 2 kg i no, jak widzimy może 1% gdzieś, nie na każdej odmianie suchej zgnilizny, także naprawdę w tym roku jestem, pod względem suchej zgnilizny to jestem zadowolony bardzo dobrze. Nie ma jej, gdzie no, rok jest taki, że też tam ta sucha zgnilizna też powinna się pojawić, a tu akurat się nie pojawia. Także czyli tutaj się udało, to się udało akurat tutaj z tej formy wapna, myślę, że tak, bo połączenie jest dobre jakościowo do rozpuszczania, do przygotowania cieczy, nie ma problemu, bo niektóre no, są firmy, te wapna są ciężko rozpuszczalne, czy po prostu też tam się z fungicydami nie chcą łączyć, powstaje jakaś reakcja. Tak, tutaj nie ma z tym żadnego problemu, aczkolwiek jest efekt wymierny tego typu, że nie ma porażenia suchej zgnilizny. Tak, to jest fajnie. Bo wszystkie tutaj zastosowane u Tomasza produkty, czyli Agroeca Protect, zeosan krzem oraz CleanoGrow, to są produkty dopuszczone do ekologicznej produkcji, czyli nie ma żadnej pozostałości. Można je, bo teraz przed zbiorem, to w zasadzie Ty możesz teraz stosować w zasadzie tylko Agroeca Protect. Tak, teraz już tylko Agroeca Protect i na przykład tu, gdzie jesteśmy w tej chwili na tej kwaterze, to jest kwatera zostawiona na ręczny zbiór, sprzedaż detaliczną, gdzie tutaj już fungicydów nie stosujemy od ponad 2 tygodni, z tego względu, że no, karencja, owoce dojrzewają, zaczynamy już zbierać, sprzedawać te owoce, a ja chcę, żeby była jakość tego owocu, klient był zadowolony, nie było żadnych pozostałości, żadnych problemów z przetworami czy przy konsumpcji bezpośredniej. Także tutaj stosujemy tylko Agroeca Protect. Co 5 dni już teraz będziemy, bo żeby tą roślinę utrzymać w jak najlepszej kondycji. A po truskawkach wiemy, że w truskawce to samo właśnie stosujemy. Podczas owocowania, nie? Jak ino zaczyna się już owocowanie, to już wiemy, że na przykład będziemy zbierać za 7 dni, to jest ostatni zabieg fungicydem, który ma karencję 3 dni. Przez cały okres zbioru tylko stosujemy Agroeca Protect i tutaj w pomidorze akurat, gdzie no zawsze przy każdym zabiegu fungicydowym karencja jest przestrzegana, ale tu już tak jestem nawet krok do przodu, żeby nie stosować fungicydów, nie stosować żadnych tutaj przyspieszaczy dojrzewania, tylko naturalnie, żeby ten owoc dojrzewał.
żeby na ten rynek, sprzedaż bezpośrednią mieć towar jak najwyższej jakości, bo jakość dzisiaj to jest podstawa. Tak, tak. Jeszcze jedna rzecz ostatnia, o której chcieliśmy porozmawiać. Tomasz sam wpadł na jeden pomysł zastosowania Agroecy Protect, a mianowicie w ubiegłym roku przetestował do desykacji. No, środki nam się kurczą, mało tego, większy nawet środek, który jest dopuszczalny, no, przy tak bujnym krzaku nie daje rady, bo tak jak widzimy, mamy 7 dni po zastosowaniu środka do desykacji i tak ta roślina jeszcze się, kurczę, broni, dalej chce żyć, nie? Tak. I musimy, no niestety, naturalnie byśmy jej dali, niech sobie owocuje, ale musimy zebrać to mechanicznie, a żeby zebrać ten owoc mechanicznie kombajnem, no musimy go niestety przyspieszyć mu ten proces dojrzewania, bo zbiór jest jednoetapowy. No i w ubiegłym roku też był ten problem, powstał, bo przyszły opady, ta roślina się pobudziła, zaczęła dalej wegetować. Zastosowałem 10% stężenie Agroeca Protect i widziałem efekt tego typu, że po 3 dniach liście zaczęły obumierać. No i ta roślina też mi przyspieszyło to, że mogłem szybciej, tam o tydzień, rozpocząć zbiór mechaniczny. No w tym roku, no dzisiaj po południu, w godzinach popołudniowych, bo stosuję zabiegi, przeprowadzam zawsze popołudniem, nie w ciągu dnia. Zawsze Agroeca Protect w ogóle jest zalecane tylko wieczorem, po zachodzie słońca najlepiej. Bo właśnie, w sekundkę ja przerwę Tomaszowi. Tomasz jeszcze ma dosyć ciekawe spostrzeżenia, że stosował zabieg Agroeca Protect i wieczorem, i rano. I okazuje się, że jednak skuteczniejsze jest zastosowanie wieczorne i prosty taki przykład, bo opaskę dookoła pola robię pierwszą, no i całe pole objechałem z wieczora, rano pojechałem kończyć i no, jakbyś ręką odciął, widać dokąd było pryskane wieczorem, a gdzie rano, nie? Gdzie jest zahamowany rozwój tych chorób, aczkolwiek nie tak mocno, widać po kondycji roślin, nie? Także ty generalnie we wszystkich tych 37-40 hektarach to stosowałeś tą samą całe pola, strategię ochrony, tak? Tak, kampania w tym roku rusza wcześniej. Chcemy tego pomidora też jak najwcześniej wywieźć z tego pola, bo też nie wiem jaka będzie jesień, a czekać do września, jak jest możliwość, jeżeli już fabryka, przetwórnia rusza nam 5 akurat tu w naszym przypadku, no to chcemy, żeby od tego 5 zacząć wozić, no i teraz szukamy rozwiązań. Tak. Rozwiązań takich, gdzie nie będzie pozostałości, ale będzie efekt. Tak, bo ja tutaj dodam, że jest stosowany też do desykacji podchloryn sodu, ale tu trzeba uważać, bo od ubiegłego roku są już normy na pozostałości chloranów, a niestety podchloryn sodu może spowodować, że pozostaną te pozostałości. W przypadku Agroeca Protect w zasadzie tego problemu nie ma możliwości, żeby wystąpił. Także zobaczymy, jak tutaj u Tomasza wyjdzie. I też zobaczycie tutaj, jakie wyniki, jak to wygląda po kampanii zbiorów. Zobaczymy, jakie wyniki, jakie plony oraz jaki Brix jest u Tomasza. Także dziękujemy bardzo. Miło było Powodzenia. gościć. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Wszystkiego najlepszego.